Oto BMW M3 G80 z pakietem Competition. 510 koni mechanicznych z napędem na tylną oś, czyli już po 6 latach BMW dogoniło Alfę Romeo Giulię Quadrifoglio, która podróżowała głównie na lawecie. Jeśli jeszcze tu jesteś, to obiecuję nie żartować sobie więcej z Alfy Romeo Giulii Quadrifoglio, która naprawdę ma 510 koni mechanicznych i napęd na tylną oś, nadal najlepszy w klasie i jeden z lepszych w ogóle układów kierowniczych i gdyby nie wnętrze, które było przestarzałe już w 2016 roku, poważnie bym się nad nią zastanowił. Dowcipy o zębach Bobra były już w teście serii 4. Podtrzymuję to, co wtedy powiedziałem. Na żywo BMW z tym grillem wygląda lepiej niż na zdjęciach, chociaż na tle F80 jest o wiele bardziej ekstrawaganckie. Wiem, że najbardziej interesuje Cię upalanie, więc powiem tylko krótko, co dziś upalamy. Pod maską rzędowa szóstka o pojemności 3 litrów zniknęła elegancka karbonowa rozpórka. W jej miejsce pojawiły się metalowe. Szkoda, karbonowa rozpórka sprawiała, że komora silnika nie wyglądała jak efekt pracy garażowego tunera. 510 koni mechanicznych, 480 bez pakietu Competition, 650 Nm, 550 bez pakietu Competition, czas od 0 do setki 3,9 sekundy, 4,2 bez pakietu Competition. Jeśli te dane brzmią znajomo, to dlatego, że poprzednie M3 z pakietem Competition oraz M3 CS miały zbliżone osiągi. Czy BMW stanęło w miejscu? Jeśli podobają Ci się samochody takie jak BMW M3, to chyba zgodzisz się ze mną, że jestem szczęściarzem, bo moja praca polega na jeżdżeniu między innymi takimi właśnie samochodami. Ale pracuję w branży od ponad 15 lat i nie zawsze jeżdżę autami, które mają po 500 plus koni mechanicznych. Tym bardziej doceniam możliwość testowania sportowych samochodów w bezpiecznych warunkach i pod okiem instruktorów, którzy uczą mnie, jak prawidłowo wykonywać manewry, jak lepiej wykorzystać potencjał tak potężnej maszyny. Takie szkolenia regularnie organizuje partner tego odcinka SJS Driving Experience. Tak, to ci od tych flag tu za mną. Jeśli myśl o sportowym BMW budzi w Tobie emocje, oczywiście, że budzi, ale nie masz takiego samochodu, co się zdarza, to pamiętaj, że możesz spełnić swoje marzenie właśnie dzięki SJS Driving Experience. Poza szkoleniami sportowymi samochodami oferują oni również przejazdy takimi samochodami ze swojej własnej stajni. Także jeśli nie masz samochodu, możesz do nich przyjechać, dadzą Ci samochód i po prawdziwym torze wyścigowym pojeździsz takim samochodem. I to wszystko jest w zasięgu jednego Twojego kliknięcia. Są vouchery na przejazdy za kierownicami supercarów i to jest doskonały pomysł na prezent zarówno dla kogoś bliskiego, jak i dla siebie. I znów wracamy do mojej pracy i bycia szczęściarzem. Wczoraj miałem urodziny, a dziś nagrywam dla Ciebie odcinek z M3 na torze i Ty też możesz być na moim miejscu właśnie tu. Link w opisie tego filmu. Klik, klik. BMW nie tyle stanęło w miejscu, co urosło. Obecna seria 3 jest większa niż seria 5 E39. To M3 jest od poprzedniej generacji o 12 cm dłuższe, o 2,5 cm szersze i ma o 4,5 cm dłuższy rozstaw osi. I w rezultacie nowe M3 G80 jest o 170 kg cięższe od F80. Skoro jestem w SJS Driving Experience i mam do dyspozycji instruktora, tor i nowe M3, nie wypada nie skorzystać z okazji połączenia przyjemnego z pożytecznym i nauczenia się czegoś nowego. Zaczniemy sobie odległości od pedałów, czyli musisz zrobić tak, żeby ta noga nie była przeprostowana, żebyś miał siłę wcisnąć z całej nogi. Tak, tak, widzisz teraz masz nogę przeprostowaną, czyli jesteś zablokowany na wyprostowanej nodze. I to chodzi o to, żeby mieć siłę wcisnąć hamulec całą nogą, nie tylko łydką, ale przy wypadku tak samo pomyśl sobie, że na takiej zblokowanej nodze gdzieś uderzasz i ściana grodziowa się cofa, no to wtedy dochodzi do złamań kompresyjnych, tak? Czyli bliżej. Przesuwamy się bliżej tak, że jak wciśniesz mocno ten hamulec, żeby ta noga była delikatnie wygięta i wtedy co się stanie? Ona się po prostu złoży do góry. Tutaj mniej więcej, jeżeli chodzi o oparcie, siedzisz wyprostowany. Delikatnie bym jednak jeszcze troszkę... O właśnie, to jest dla niektórych może nienaturalne, tym bardziej, że siedzimy w BMW, gdzie przeważnie wszyscy sobie gdzieś tam na drodze leżą, ale musimy siedzieć wyprostowani. Będzie to taki najlepszy względem siedziska 90 stopni, tak? Czyli jeżeli mamy już ustawioną odległość od pedałów, tutaj pochylenie siedziska, to teraz ustawimy sobie odległość od kierownicy. Czyli co, robimy tego Rolexa? Tak, kładziemy dwie ręce na górze i zobacz, jeżeli masz dwie ręce na górze i tutaj przez to, że sobie spionowałeś to siedzisko, masz plecy w fotelu, to znaczy, że będziesz miał dobrą odległość od
kierownicy i teraz sobie zobacz, połóż za 15 trzecia ręce, troszkę niżej, o właśnie w ten sposób i jak skręcisz kierownicą, to masz ręce zgięte, czyli będziesz mógł precyzyjnie tą kierownicą operować. To nie będzie tak, że na wyprostowanych rękach będziesz kręcił, bo tutaj po prostu nie dałbyś rady gdzieś tam w poślizgu, tylko precyzyjnie będziesz mógł tymi rękami szybko skręcać. Pytanie jeszcze jedno, bo to jest coś, co widzowie często mówią, że o, za blisko siedzisz kierownicy, jak ta poduszka wybuchnie, to stanie Ci się krzywda. Ta odległość jest jak najbardziej bezpieczna od kierownicy, ale tylko wtedy, gdy ten pas zapniemy prawidłowo, czyli jak mamy kurtkę, tą kurtkę musimy sobie podwinąć i ten pas zawsze dociągnąć, ponieważ jeżeli pojawi nam się tutaj luz na dole, czyli mamy kurtkę puchową, mamy 10 cm luzu, ten pas się zblokuje i ten luz, który mamy tutaj, zniweluje się w ten sposób, że my dolecimy od tej kierownicy. Jasne. Ale jeżeli mamy pas zapięty, jest to jak najbardziej bezpieczna odległość, czyli zawsze musimy sobie zrobić w ten sposób. Dociągamy pas po twardych punktach, czyli po biodrach. Jeżeli mamy ten pas prawidłowo zapięty, to nie ma opcji, żeby ta poduszka zrobiła nam krzywdę i że dolecimy. Tylko ręce, nie tak jak Niżej. trzymasz, tylko właśnie powinny się Niżej, tak trzymać. okej. W ten sposób. Po co są w takim razie te miejsca na kierownicy? Żeby sobie położyć kciuki Aha. ewentualnie. Także tak każdy to okej. odbiera inaczej. Kciuki są, znaczy tak, kciuki to z kolei nie dla offroadowców, bo sobie łamią kciuki. Tak, to jest tutaj odstępstwo. Można sobie wchodzić do środka, ale jeżeli jeździmy w offroadzie, no to musimy te kciuki wyciągnąć, żeby nam nie wybiło palca. Okej. I zobacz, bo jeżeli chodzi o to nawet to, że masz troszkę wyżej te ręce, nie zrobisz pełnego skrętu awaryjnego, Rzeczywiście, bo cię troszkę... tak, bo będzie się ześlizgiwać. Tak, i blokują Ci nadgarstki, a jak masz tutaj, to masz pełen zakres skrętu. I to się przydaje tym bardziej w tylnej napędówce, gdzie czasami trzeba szybko dokręcać i szybko te ręce przekładać. Dobrze, to możemy zaczynać. Tak jak mówiłem, tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie wcisnąć gaz w podłogę, tylko musimy pamiętać o tym, żeby zaraz tak samo mocno ten hamulec nacisnąć. Tak jest, o kurczę. Hamowanie mocne, puść hamulec, płynnie z gazem sobie wjeżdżamy do Tak, widzę, prawej. Dobra, taśma nam będzie niestety trochę przeszkadzać. Tak, trzeba wytrzymać w tym skręcie do prawej krawędzi, wypuszczamy do zewnętrznej, czyli do prawej krawędzi, patrz daleko, do zewnętrznej, musisz zaglądać w zakręt tam, gdzie chcesz jechać, do prawej i od prawej mocny skręt do lewej, tylko musisz pamiętać, że żeby auto Ci skręciło, musisz odjąć gazu, auto skręci i dopiero wtedy z Rozumiem. gazem, bo jak na skręconym kole dodasz gazu, to niestety, ale to auto będzie nam dłużyć przodem. Tak. Czyli pamiętaj, że noga z gazu przed skrętem, skręcasz i dopiero odprostowując kierownicę gdzieś tam próbujesz się już napędzać, czyli Opa. i to jest ten moment, w którym trzeba te ręce przełożyć. Tak. Czyli ten skręt awaryjny Ci czasami nie wystarcza. I najważniejsze jest to, że musisz patrzeć tam, gdzie chcesz jechać, bo tutaj była od razu reakcja i patrzeć, gdzie Ci auto jedzie. Tak. Skupiaj się na tym, gdzie Dobrze. Ty chcesz jechać. Czyli cały czas musisz patrzeć tam, gdzie chcesz jechać i tak poprowadzisz ręce. Jak patrzyłeś się na wprost, no to nie robiłeś za dużo kontry, no bo okej. Tak, bo jadę. Auto jedzie tam, tak. gdzie patrzę, tak? I w tym momencie trzeba było przełożyć ręce, ponieważ poślizg nam się pogłębiał, a tu była tylko reakcja delikatnej kontry. Jeżeli nam się poślizg pogłębia, musimy tej kontry dokładać cały czas. I jeżeli już się nam nie pogłębia, musimy zaczynać wracać do wyprostowanych kół, ponieważ jeżeli spóźnimy ten moment, w którym auto łapie przyczepność, a my nie zaczniemy wracać, to niestety, ale będzie odbicie w drugą stronę, które jest bardzo niebezpieczne. Tutaj, tam możesz sobie delikatnie trochę przyhamować, Tak. nie aż tak mocno. Znaczy, Ja za mocno, wcześnie hamowałem. tak, mocno, a czy za wcześnie? Było ok, tylko zbyt długo. Okej. Bo tam nie trzeba aż tyle prędkości wytracić. Okej. Tam możesz szybciej w ten zakręt wejść, tylko trzeba pamiętać, że tam sobie zwilżamy opony, ponieważ jest trochę mokro jeszcze Tak. i później na hamowaniu jednak to jesteśmy To w stanie czuć. odczuć, że to auto nie hamuje nam tak jak trzeba. No to jeżeli jesteś gotowy, to śmiało. Tak, nawet na prostej A ja nawet nie jestem. Mocne hamowanie, puść hamulec do prawej delikatnie, do hamowanie mocne, od prawej na jednym skręcie. Dobrze. Bez gazu skręt i jakby zaczniesz prostować kierownicę delikatnie z gazu. Trzymaj prawej, zaglądaj tam w zakręt, gdzie chcesz jechać. Staraj się tak nie skakać po pedale gazu, tylko raczej jednostajnie w zakręcie. Super, teraz odpuściłeś gaz przy skręcie i auto dużo chętnie skręciło, tak? Zaczynamy sobie od zewnętrznej, mamy prawy zakręt, dohamuj na prosty koło i zaglądaj już tam, gdzie chcesz jechać. O właśnie, zobacz. Wystarczyło, że popatrzyłeś tam, gdzie chcesz jechać, już zaczęło
totalnie wkłada robi. się ręce i zupełnie była inna bajka, tak? Już sobie poradziłeś, hamowanie mocne, puść hamulec z delikatnym gazem, wjeżdżamy, żeby był dociążony tył, hamowanie mocne. Tak, tu rzeczywiście jest bardzo ślisko. Czyli takie... Wzrok wiedzie tutaj w samochodzie jest naprawdę bardzo ważny, jedna z najważniejszych rzeczy, Znaczy, niesamowicie. o których się przed chwilą właśnie sam przekonałeś. Super, czyli skręcamy bez gazu, auto nam ładnie skręciło. Staraj się raczej dodawać płynnie ten gaz i odejmować, żeby nie było takiego skakania. Rozumiem, żeby nie było pływającej nogi. Tak, jeszcze troszkę musimy pracować nad torem jazdy. I musisz pamiętać też, że w takim łuku, nawet teraz to zainicjowałeś, odpuściłeś nogę z gazu i wtedy Tak. pojawił się poślizg, czyli w zakręcie myślimy, że jak odpuścimy gazu tutaj, to zniwelujemy poślizg, a tu okazuje się, że dociążamy przód, odciążamy tył i ten poślizg się właśnie wtedy pojawia. Tak. Dlatego jeżeli chcemy to zrobić, to musimy bardzo, przekładam ręce, musimy bardzo płynnie tą nogę z gazu zdejmować. Nie możemy tej nogi maksymalnie szybko ściągnąć. Od razu do prawej krawędzi. O, tu się zamyśliłem się. Nie, tutaj było to, żebyś wiedział, co się stało. Na skręconym kole dodałeś mocno gazu. Jeżeli Okej. byś zaczął prostować kierownicę, dodał tego Aha. gazu, nie byłoby tak agresywnie. Czyli jeżeli, pamiętaj, na skręconym kole nie można dodawać gazu, jeżeli już wracasz kierownicą, możesz tego gazu dodawać. Jakie jest nowe BMW M3 Competition? O wiele bardziej przyjazne kierowcy. Co to znaczy? Poprzednie M3 Competition było moim zdaniem nastawione zbyt na jazdę wyczynową. Czyli większość tego, co samochód miał do zaoferowania, dostępne było tylko przy bardzo wysokich prędkościach, najlepiej w warunkach kontrolowanych, czyli na torze. Nowe M3 nadal nie pozwala Ci zapomnieć, że siedzisz na wściekłym byku, któremu koło tyłka lata giez, ale to nie jest jego pierwsze rodeo. M3 możesz się pobawić na zakręcie, delikatnie zatańczy tył, ale czujesz, że jeszcze kontrolujesz sytuację. W poprzednim M3, kiedy zaczynał ślizgać się tył, a to działo się przy każdym mocniejszym wciśnięciu gazu, zwykle robiło się nieprzyjemnie, a tu jest fajnie. Jak we wszystkich nowych samochodach z oznaczeniem M, na kierownicy są przyciski M, czerwone. Możesz pod nimi zapisać ulubione ustawienia. Ja pod 1 zapisuję wszystko w trybie sportowym z wyłączoną kontrolą trakcji, a pod 2 zostawiam sobie parasol bezpieczeństwa. Jeśli masz kawałek toru i nie musisz przejmować się oponami, możesz robić takie rzeczy. W ustawieniach można wyłączyć kontrolę stabilności, ale regulować ustawienie kontroli trakcji na 10-stopniowej skali i jest jeszcze system mierzący długość driftu i kąta wychylenia, który przyznaje punkty za styl. Hamulce, tu sportowe hamulce M, można też zamówić ceramiczno-karbonowe. W ustawieniach M możesz też zmienić sposób, w jaki hamulce reagują. Do wyboru są tryby komfortowy i sportowy. Szczerze mówiąc, nie czułem dużej różnicy, ale samochód dostałem zaraz po parodniowej prezentacji na torze, więc być może hamulce były już zużyte. Na wilgotnym miejscami torze większym problemem było nagrzanie opon. A jeśli zależy Ci na czasach, to M3 potrafi pokonywać... Przepraszam, ale lubię ten zakręt. Potrafi pokonywać zakręty jak po szynach, byle za kierownicą siedział lepszy kierowca ode mnie. Przy okazji, w standardzie M3 ma teraz 18-calowe obręcze z przodu, 19 z tyłu. Różnica w średnicy ma poprawić przyczepność i prowadzenie. Tu mamy opcjonalne 19 z przodu, 20 z tyłu. A propos czasów, to co z tym 0 do 100 w 3,9 sekundy? W aucie z napędem na tylną oś wydaje się to trudne.
Spróbowałem i zarówno z procedurą startu, jak i bez osiągnąłem około 4,5 sekundy. Pewnie gdybym potrenował na różnych nawierzchniach, dałoby się jeszcze coś z tego urwać. Za to 80 do 120 trwa 2,2 sekundy. Robi wrażenie, ale przy wyprzedzaniu uważaj, bo kontrola trakcji ma co robić. A propos wyprzedzania, jeśli przytrzymasz lewą manetkę i równocześnie dodasz gazu, to skrzynia automatycznie zredukuje do najniższego możliwego w danej sytuacji przełożenia. W trybie manualnym skrzynia nie wrzuca wyższego biegu bez polecenia kierowcy. Według specyfikacji M3 z napędem na wszystkie koła ma być jeszcze szybsze od 0 do setki. BMW obiecuje 3,5 sekundy, to nadal mniej niż M8 Grand Coupe Competition, które testowałem rok temu, ale podejrzewam, że z X-Drive łatwiej będzie ruszyć, nie tracąc ułamków sekund na łapanie przyczepności. Oczywiście, podobnie jak w M5 i M8, również w M3 X-Drive przód można odłączyć. Jeśli zastanawiasz się, po co komu M3 z napędem na wszystkie koła, to po pierwsze 510 koni mechanicznych na jedną oś to bardzo dużo i próby moje zbliżenia się do czasu obiecywanego przez producenta 0 do 100 myślę, że doskonale to udowadniają. Po drugie, nie zawsze są idealne warunki pogodowe. Wczoraj na przykład w Warszawie padał śnieg z deszczem, a dziś rano, kiedy wyjeżdżałem do Kielc, było około zera i nie obraziłbym się za napęd na wszystkie koła. Tobie też pewnie zależałoby, żeby M3 jeździć na co dzień, a nie trzymać go w garażu pod kołdrą. A jak M3 sprawuje się na zwykłych drogach? Jest o wiele bardziej komfortowe i lepiej wyciszone od poprzedniego M3. Jest też lepiej poskładane i nic w nim nie trzeszczy. Podejrzewam, że oprócz gabarytów do zwiększenia masy przyczyniły się też materiały wygłuszające. Nie twierdzę, że jest jednoznacznie cicho, bo nie jest, ale w porównaniu z F80 jest znacznie lepiej. Z drugiej strony w M3 brakuje dźwięku. Zdaję sobie sprawę z tego, że przepisy nie pozwalają dziś producentom zaszaleć z wydechem. W M8 było to samo, za głośno, żeby komfortowo podróżować na długich trasach, a jednocześnie zbyt spokojnie, żeby cieszyć się rasowym brzmieniem. I podobnie jak w X6, również tu, tak jak zresztą we wszystkich samochodach M, startuje się ze sportowym wydechem. Wykładnia BMW jest taka, że skoro kupujesz samochód sportowy, to masz sportowe brzmienie w standardzie, ale ja uważam, że skoro jest ono niedoskonałe, to powinienem mieć wybór i na przykład włączać bez tego sportowego wydechu. Układ kierowniczy w nowym M3 jest szybki, ale w Joulii jest jeszcze bardziej bezpośredni. BMW to nadal niemiecka maszyna, w której wszystko musi być obliczone i dokładne i precyzyjne. I jest. M3 ma wszystkie systemy wspomagające kierowcę, których oczekuje się od nowoczesnego, luksusowego samochodu i to na pewno wpływa na taką drętwość układu kierowniczego. Jedyna marka, która sobie z tym dobrze radzi, to Porsche. Zużycie paliwa, o ile tym się przejmujesz, to oficjalnie około 10 litrów na setkę w cyklu mieszanym WLTP. Mnie tyle udało się osiągnąć w trasie. Poza rzucającym się w oczy kolorem tapicerki i lepiej wyprofilowanymi przednimi fotelami, wnętrze BMW M3 niewiele różni się od zwykłej serii 3. Dodam, że to jeszcze nie są te najbardziej sportowe fotele i tylko dlatego jest mi w nich wygodnie. Można też zamówić fotele kubełkowe, ale moim zdaniem to tylko jeśli chcesz spędzać więcej czasu na torze. Jak zwykle w BMW M dźwignia zmiany biegów działa inaczej niż w normalnych samochodach. D wrzucasz w prawo od siebie, a R w lewo i do przodu. Na szczęście pojawił się już przycisk P. W poprzednim M3 nie było przycisku P, trzeba było wyłączyć samochód w D, żeby skrzynia przeszła w P. W stosunku do poprzedniej M3 zniknął też hamulec ręczny, ale kto w tylnonapędowym aucie z taką mocą będzie zaciągał ręczny? Poza tym są uchwyty na napoje, miejsce na telefon, schowek przed pasażerem i w podłokietniku obszerne kieszenie w drzwiach. Pod względem codziennej użyteczności seria 3 moim zdaniem wygrywa z serią 5 i serią 8, w których nie ma gdzie odłożyć podstawowych drobiazgów, które wiele z nas ma przy sobie.
Z tyłu sporo miejsca na nogi, wystarczająco miejsca nad głową, kanapa dzielona jest w proporcjach 40:20:40, brakuje podłokietnika z uchwytami na napoje, więc butelki lądują w kieszeniach drzwi. Jest trzecia strefa klimatyzacji, boczne fotele są ogrzewane. Są też 2 porty USB-C. Bagażnik o pojemności 480 litrów jest identyczny jak w cywilnej trójce. To jest praktyczny samochód, który w bonusie ma 2 razy więcej mocy niż zwykłe 330i, które poważnie bym rozważył. I podobnie jak 330i, M3 też ma być dostępne w kombi, czy raczej w touringu. Fani BMW zjedzą mnie za nazwanie touringa plebejskim kombi. Ceny M3 zaczynają się od 415 tysięcy złotych za wersję z napędem na tylną oś i manualną skrzynią biegów oraz od 434 tysięcy za wersję Competition z automatyczną skrzynią. Testowy egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 520 tysięcy złotych, przy czym warto zaznaczyć, że większość lakierów, w tym ten zielony Isle of Man, są w cenie. BMW M3 G80 to z jednej strony jeszcze więcej mocy, a z drugiej bardziej przyjazny użytkownikowi samochód. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio pozostaje najlepiej prowadzącym się sportowym sedanem, ale BMW M3 to kompletny samochód. Nie tylko szybki, ale też łatwiejszy w codziennym życiu, ziom. A jak Tobie podoba się nowe BMW M3? Napisz mi w komentarzu, ziomek. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.